Biały Dom. Donald Trump staje przed kamerami i mówi: skończyłem wojnę z Iranem. Ale w dokumencie, który wynegocjował, najważniejsza sprawa, irański atom, po prostu nie istnieje. Pytanie jest jedno: czy to prawdziwy pokój, czy polityczna wydmuszka? Wyjaśniamy. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Stany Zjednoczone i Iran ogłosiły wstępne porozumienie. Ma ono zakończyć wojnę, otworzyć cieśninę Ormus i zakończyć amerykańską blokadę irańskich portów. Formalny podpis ma zostać złożony w piątek w Szwajcarii. W chwili, gdy nagrywam ten odcinek, nie wiemy jeszcze, jak dokładnie wygląda ten dokument, ale wiemy już o nim sporo. Trump twierdzi, że porozumienie podpisano już elektronicznie i oczywiście, że jest najlepsze ever. Ale to, co najważniejsze, czyli program nuklearny Iranu, główny powód tej wojny, ma zostać przeniesiony do dalszych rozmów. W tym odcinku dowiesz się 3 rzeczy. Po pierwsze, dlaczego ta wojna wcale nie musi się skończyć. Po drugie, na czym polega trik Trumpa. I po trzecie, dlaczego Trump właśnie podpisuje dokument, który sam kiedyś zniszczył. Zacznijmy od najprostszego pytania. Co Trump właściwie ogłosił? To nie jest pełen traktat nuklearny, to nie jest dokument, w którym wszystko jest już dokładnie określone. To jest porozumienie ramowe, bardzo ogólne. Czyli takie, że każda ze stron, wychodząc po podpisaniu przed kamerę, może powiedzieć dosłownie cokolwiek i technicznie nie skłamie. Donald Trump kupił sobie w ten sposób 3 rzeczy. Po pierwsze, koniec strzelania. Po drugie, otwarcie kluczowej dla ropy cieśniny Ormus, czyli wąskiego przejścia między Iranem a Omanem. Gdy Iran na początku wojny zablokował to miejsce, ceny ropy na świecie ostro skoczyły w górę. I to zabolało nie tylko Polaków, Amerykanów czy mieszkańców Azji, ale i samego Trumpa. I dlatego dla prezydenta to bardzo ważne. Po trzecie, Trump kupił sobie czas, a dokładnie 60 dni na rozmowy o irańskim atomie. I tu jest haczyk. Otwarcie cieśniny Ormus brzmi jak wielkie zwycięstwo, dopóki nie przypomnimy sobie, że przed wojną Ormus była już otwarta, a USA i Iran już rozmawiały o atomie. Czyli po prawie 4 miesiącach wojny mamy sukces, bo wracamy do punktu wyjścia. A skoro tak, to pewnie zapytasz, to po co była ta wojna? No i to nie koniec, bo najważniejszy w tej sprawie rozdział jest dopiero do napisania. Iran buduje program atomowy od ponad pół wieku. Oficjalnie, żeby mieć tani prąd. Zachód mówi, to nonsens. Oni chcą mieć bombę. Mówiłem już o tym szerzej w innym odcinku. Link widzisz teraz na górze ekranu. Wróć do niego po tym odcinku. Kluczowy do produkcji bomby atomowej jest uran, wzbogacony do poziomu 90%. Iran ma już uran wzbogacony do 60%, czyli całkiem blisko. Stara umowa, ta z 2015 roku, ta, o której Trump mówi, że była najgorsza, bo podpisana przez Obamę, a nie przez niego, pozwalała Iranowi wzbogacać uran do zaledwie 3% i pozwalała na kontrolę irańskich zakładów przez ONZ. Ale ponieważ Trump w 2018 roku zerwał umowę Obamy, to Iran zaczął wzbogacać uran do znacznie większego stopnia. No i przed tą wojną miał ponad 400 kg takiego pierwiastka. To jeszcze nie jest bomba, no ale to już jest poziom bardzo blisko progu wojskowego. Wyobraźmy sobie, że ktoś mówi, mam tylko składniki, nie mam gotowego ciasta. Formalnie to prawda, no ale jeśli ma mąkę, jajko, masło, cukier, piekarnik rozgrzany i napisany już przepis, no to pytanie nie brzmi, czy on już ma ciasto. Pytanie brzmi, jak szybko może je zrobić. Z atomem jest podobnie, tylko stawka jest nieporównywalnie większa. No i dlatego w takich umowach liczą się konkrety, nie ogólne zdanie Iran nie zrobi bomby, tylko liczby, ile procent wzbogacenia, ile kilogramów uranu, ile wirówek, gdzie są zapasy, kto może wejść na inspekcję, to jest bardzo ważne, jak szybko i co się dzieje, gdy Iran odmawia tych inspekcji. To nie są technikalia dla ekspertów, to jest właśnie serce umowy nuklearnej. A za chwilę dalszy ciąg podcastu. Jest jedno słowo, które tłumaczy wszystko w tej wojnie. JCPOA. Brzmi technicznie, ale za tym skrótem stoi umowa, którą Trump osobiście rozwalił i do której teraz przez tylne drzwi wraca. Chodzi o umowę właśnie z 2015 roku, podpisaną m.in. przez Baracka Obamę, byłego prezydenta USA, którego Trump, mówiąc delikatnie, bardzo nie lubi. Logika tamtego dokumentu była prosta. Iran ogranicza program atomowy, a Zachód i ONZ zdejmują część sankcji, które to sankcje od dziesięcioleci podkopywały gospodarkę Iranu. Czyli w zamian za to, że Iran nie zwiększa zapasów uranu, wyrzuca część wirówek, dostaje możliwość normalnego handlowania ze światem, a ludziom
ma zacząć się żyć lepiej. To jeszcze nie robiło z Iranu przyjaciela USA, nie rozwiązywało wszystkich problemów Bliskiego Wschodu, ale pozwalało kontrolować Teheran w tej jednej, najgroźniejszej warstwie. Trump zerwał tę umowę w 2018 roku, bo była najgorsza ever. Chciał rozmawiać z Iranem, ale koniec końców wywołał wojnę. Teraz mówi o najlepszym porozumieniu. No ale zobacz, porozumienie nie dotyczy atomu. To dopiero będzie negocjowane. A patrząc na sygnały płynące z Teheranu, na to, że twardogłowi się umocnili, Trump przy dużym szczęściu wynegocjuje umowę zbliżoną do tej Obamy i nic więcej. Przy dużym szczęściu, bo USA chcą, żeby finalny układ prowadził do demontażu programu oraz usunięcia albo zniszczenia zapasów wysoko wzbogaconego uranu. Iran mówi o czymś innym, o rozcieńczeniu tego materiału na własnym terytorium. To brzmi jak detal, ale nie jest detalem. To jest różnica między oddaję kartę przetargową, a zostawiam kartę u siebie, tylko zmieniam jej stężenie. No bo tu nie chodzi o to, kto podpisze umowę, czy będzie ładne zdjęcie i tak dalej. Chodzi o to, kto będzie kontrolował najbardziej niebezpieczną część irańskiego programu i czy inspektorzy będą w stanie to wszystko sprawdzić. Jeśli odpowiedź brzmi zobaczymy za 60 dni, no to pierwsza faza nie kończy sporu. Ona go jedynie zamraża. Oczywiście ten deal jest bardzo potrzebny, bo zatrzymuje wojnę. No i otwiera cieśninę Ormus. Choć diabeł tkwi w szczegółach. Trump mówi, że wszystko będzie teraz mogło płynąć, no ale Iran sugeruje, że w zamian za opłaty. Dodajmy, tych przed wojną nie było. No ale jeśli to wszystko daje ludziom w Iranie, Libanie czy Izraelu trochę spokoju, no to ma to znaczenie. Donald Trump może teraz ogłosić sukces. Zatrzymał wojnę. Sam twierdzi, że już 10. Choć nie dodaje, że chodzi o wojnę, którą sam wywołał. Teheran też już ogłosił sukces i mówi, że wojnę wygrał. Irańscy politycy mówią, nie oddaliśmy atomu, nie skapitulowaliśmy, a największa potęga militarna świata musi z nami rozmawiać. Ale zwykły człowiek w Teheranie ma jedno pytanie. Czy jutro benzyna będzie tańsza? Na razie nikt mu tego nie gwarantuje, bo deal nie dotyczy sankcji handlowych. Jeszcze nie. Co więcej, nawet irańscy twardogłowi nie są zadowoleni, bo mówią, że Amerykanom nie wolno ufać, Ormuzu nie można otwierać, bo to jest karta przetargowa. Czyli Trump sprzedaje sukces, irańskie władze także sprzedają sukces, a zwykły człowiek w Teheranie patrzy na ceny, walutę i pracę i pyta, czy to naprawdę zmieni moje życie? Dla rynku ropy to jest moment ulgi. Jest szansa, że ropa popłynie spokojniej i wtedy spadną presje na ceny. Przynajmniej na giełdach, no bo na stacjach benzynowych to już bardziej skomplikowane. No ale nawet na rynkach nic się nie zmieni w ciągu jednej nocy. Powrót do stanu sprzed wojny wymaga czasu, zatem dopiero praktyka pokaże, ile jest wart papier Trumpa. A zatem po co była ta wojna? Czy bez wojny nie dało się dojść do punktu, który ma nastąpić za 60 dni? Przecież obie strony jeszcze w lutym były dokładnie w tym punkcie. Jeśli ten odcinek porządkuje Ci temat, podeślij go jednej osobie, która widzi nagłówki o Iranie, Trumpie i atomie, ale nie ma czasu składać tego wszystkiego w jedną całość. I napisz w komentarzu jedno zdanie. Czy Twoim zdaniem to jest realny pokój, czy tylko wydmuszka pokoju opakowana jako sukces? Teraz najważniejsze pytanie. Co może pójść nie tak? Jeśli oglądasz ten odcinek później, to pewnie już wiesz, ale w momencie, gdy go nagrywam, sytuacja wygląda tak. W piątek to memorandum ma zostać oficjalnie podpisane w Szwajcarii, a za 60 dni ma być gotowa cała umowa. I już teraz widać, że obie strony chyba jednak mówią o różnych umowach. Wkrótce po informacji, że jest deal, rozpętała się burza w Izraelu. Bo Izrael razem z USA atakował Iran, zaatakował także sąsiedni Liban, ale w tych nowych rozmowach nie było go przy stole. I teraz izraelski premier pod presją polityków prawicy mówi, nie wycofamy się z Libanu, będziemy dalej atakować Hezbollah. A Iran mówi, skoro tak, to porozumienie wisi na włosku, bo według dealu z Trumpem walki z Libanem także miały się skończyć. A Amerykanie się teraz wykręcają. Liban nie jest częścią dealu. Wiemy już, że Liban to pierwszy poważny test tego porozumienia. Premier Netanyahu mówi tak, my w Izraelu nie znamy całości porozumienia, my go nie podpisywaliśmy, więc to nas nie obowiązuje i się nie wycofamy ani z Libanu, ani z Syrii, ani z Gazy. Zostaniemy tak długo, jak będzie trzeba. Co to oznacza? Więcej niż pewne ataki Hezbollahu i ból głowy Trumpa. Bo Iran będzie teraz musiał zdecydować, czy takie ataki uważa za zerwanie dealu, a Trump będzie pewnie się głowił, jak sprzedać to, że tak naprawdę on nie ma z tym Izraelem nic wspólnego. Całkiem niedawno zresztą zrobił taki szpagat w Gazie.
Zmusił Izrael i Hamas, by przestali walczyć. Ogłosił stworzenie Rady Pokoju, która miała odbudować Gazę. I rzeczywiście ciężkie walki ustały. Ale Izrael nadal bombarduje Gazę. Tyle, że trochę rzadziej. Od czasu, gdy jesienią zaczął się rozejm, zginęło tam około 1000 Palestyńczyków. W czasie rozejmu. A Hamas, który miał się według Trumpa rozbroić, oddać władzę, odbudował się i znów rządzi żelazną ręką. No ale przecież jest rozejm, a Trump zakończył wojnę, jeśli dobrze liczę 9. Dlatego przy Iranie najważniejsze pytanie nie brzmi, czy podpiszą umowę. Brzmi, co zostanie nierozwiązane po tym podpisie. Bo jeśli nadal nie będzie wiadomo, co z uranem, kto kontroluje Iran, to mamy gotową receptę na następną wojnę. 60 dni, tyle Trump dostał. A w tym czasie w irańskich magazynach leży 400 kg uranu wzbogaconego do 60%. Nikt go nie ruszył, nikt go nie zdemontował. Żadna linia w tym porozumieniu tego nie zmienia. Przynajmniej na razie. Strzelanie ustało, cieśnina Ormus ma być otwarta. To prawda. Za chwilę Trump wyjdzie przed kamerę i powie, że wygrał. Irańscy politycy powiedzą to samo o sobie. Ale za 60 dni ktoś siądzie przy stole i będzie musiał odpowiedzieć na jedno pytanie. To samo, którego dziś nikt nie zadaje głośno. Co z tym uranem? Jeśli odpowiedź brzmi zostaje w Iranie, Trump właśnie wynegocjował umowę słabszą od tej, którą sam zniszczył w 2018 roku. Tej, którą nazywał najgorszą w historii. Zapamiętaj to na kolejne 60 dni. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski. A teraz pytanie do ciebie. Czy to naprawdę koniec tej wojny? Czy Trump po prostu kupił sobie te 60 dni? Napisz w komentarzu pokój albo wydmuszka. I podeślij ten odcinek komuś, kto myśli, że Trump właśnie zakończył wojnę. Może zmieni zdanie. A jeśli chcesz lepiej zrozumieć, skąd w ogóle wzięła się cieśnina Ormus i dlaczego ten mały skrawek mapy jest tak ważny, również dla Polski, to zostawiam nasz inny odcinek, w którym wyjaśniam właśnie kwestię ropy. Link znajdziesz teraz na górze ekranu. To był podcast Świat, najlepsze miejsce w polskim internecie, gdzie pokazujemy świat, geopolitykę i to, czego nie zobaczysz w mediach. Jeśli takie odcinki pomagają ci zrozumieć świat, subskrybuj nas i powiedz o nas swoim znajomym. Jesteśmy też na Instagramie, TikToku i Facebooku. Tam wrzucamy szybkie newsy i aktualizacje. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do zobaczenia. To był podcast Świat. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.